więc musiałem bardzo dużo nadrobić. I czy było łatwo? Nie. Czy były krzyki? Oczywiście, że tak. Czy było dociskanie? Oczywiście, że tak. Czy było gdzieś tam szturchanie i bicie po nogach? Oczywiście, że tak. Uważam, że tancerze klasyczni mają problem z tańcem współczesnym. Lubię to mówić, że ten program nic nie dał, dlatego że mam tytuł młodego tancerza roku, ale nadal pracuję tak samo mocno każdego dnia, nawet Mhm. mocniej i spotkałem wiele komentarzy, że ja nie zasługuję. Nie chcę zabrzmieć nie wiadomo jak, ale troszeczkę jestem najlepszy. Dzisiaj gości u mnie Sebastian Olczyk, absolwent ogólnokształcącej szkoły baletowej imienia Feliksa Parnela w Łodzi, tańcerz Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze, laureat tytułu Młodego Tancerza w 2025 roku oraz stypendysta od prestiżowej nowojorskiej Joffrey Ballet School. Tak, cześć wszystkim, witam Was, bardzo się cieszę, że możemy sobie dzisiaj porozmawiać. Witam Was ze słonecznej Albanii, przesyłam Wam trochę słońca do Polski i dużo uśmiechu. Czy w Albanii jesteś teraz na wakacjach, czy zawodowo? Nie, na wakacjach odpoczywam sobie. Właśnie wróciłem z warsztatów tanecznych w Orsolinie. To były warsztaty Gaga Lab z, z kompanii Batrzeba Dance Company, z Ohadem i z jego tancerzami. Więc teraz po ciężkim tygodniu sobie odpoczywam w Albanii. Super. Może zaczniemy od tego Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze. To jest chyba jeden z takich no, najbardziej znanych ludowych zespołów w Polsce. Powiem szczerze, nie pasuje do tego zespołu. Jak w ogóle się tam znalazłeś i powiedz, jak ci się podoba praca w takim zespole? Tak, ja przeszedłem z jednego zespołu do drugiego, z Łodzi do Mazowsza. To była w sumie jakaś tam decyzja, która gdzieś była u mnie z tyłu głowy przez jakiś czas, ale po prostu wydarzyły się pewne sytuacje, gdzie powiedziałem sobie, że to jest już koniec i po Aha. prostu trzeba pójść troszkę do przodu. Może to nie jest moja wymarzona praca, to nie, taniec ludowy nie jest czymś, nie jest Mhm. moim ulubionym po prostu. Moim ulubionym tańcem jest taniec współczesny, Mhm. ale jakby przechodząc do Mazowsza, miałem tą świadomość, że to będzie wymagało troszeczkę więcej ode mnie tej pracy własnej, e, ale już będąc tam, jestem bardzo zadowolony z tej pracy. Jest to dobra praca, w zasadzie z każdej strony, i czy finansowo, czy rozwojowo. Ja czuję się spełniony, czuję się doceniony, faktycznie coś robię, faktycznie tańczę. Oczywiście tego tańca klasycznego czy współczesnego jest mniej niż Mhm. było to w Teatrze Wielkim w Łodzi, ale wydaje mi się, że czy to by była Łódź, czy Mazowsze, czy jakikolwiek inny zespół, to właśnie chodzi o tą pracę własną, tak? Żeby e, nikt cię nie zmuszał, a żebym ja samemu chciał to robić. Bo teraz będąc tutaj w Mazowszu mam tą motywację, mam chęć i faktycznie pracuję więcej niż w Łodzi. Czy to nad repertuarem, czy to jest moja praca własna, to jest tego więcej, więc może można powiedzieć, że zespół Mazowsze jest taki czy taki i że po szkole baletowej to zespół Mazowsze jest złym wyborem. Ja tak nie uważam i jak dla mnie to jest bardzo, bardzo dobra praca na ten moment. Mhm. No w szkole baletowej chyba macie też zajęcia z takiego tańca ludowego, Tak, czy... tak, tak, oczywiście, że tak. Przez chyba tam 2 czy 3 lata mamy w Łodzi akurat mamy taniec ludowy i charakterystyczny, gdzie tam poznajemy wiele, wiele, wiele tańców, w tym no, oczywiście narodowe i też inne.
Okej, no to może zacznijmy od początku, czyli właśnie od tej szkoły baletowej w Łodzi. E, Czy zawsze chciałeś tam trafić, czy to był może przypadek trochę? E, Czy to był przypadek? Można powiedzieć, że tak, Aha. bo ja gdzieś tam, odkąd pamiętam, dzięki mojej siostrze, dzięki mojej kuzynce, gdzieś tam ten taniec zawsze u mnie był. I Mhm. pamiętam ten moment, jak studio tańca, Fame Dance Studio, któremu jestem bardzo wdzięczny, bardzo dużo zawdzięczam, em, przyszło do mojej szkoły na taki pokaz otwarty, żeby zaprosić nowe osoby, nowe dzieci do swojego studia. I ja po prostu w trakcie tego pokazu byłem w ogóle oszołomiony, byłem w mega Mhm. dużym szoku, bardzo mi się to spodobało. I pamiętam, że moje koleżanki z klasy chodziły na zajęcia do tego studia Mhm. i zawsze jak mieliśmy więcej czasu na świetlicy, to ja mówiłem, proszę, nauczcie mnie jakichś układów i zawsze bardzo ciągnęło mnie w tą stronę, mając jakby tą świadomość, że ja też kiedyś mogę tańczyć jak moje koleżanki. To było dla mnie takie wow i w ogóle. Więc trafiłem do tego studia tańca, co też było szaloną, ciekawą historią, bo przychodząc tam, ja chciałem tańczyć z moimi koleżankami z klasy i ja powiedziałem, że ja chcę być w tej grupie i koniec. I Kamila Marczuk-Włodarska, kierowniczka studia, powiedziała, że ale chłopcy mają swoją grupę, jest to grupa breakdance, tak? Trochę Mhm. hip-hop, trochę breakdance, więc mogę przyjść na inne zajęcia. Ja mówię, no Mhm. dobra, okej, jak tak ma być, no to już pójdę na te zajęcia. Poszedłem tam i w trakcie przerwy, podczas zajęć, ja powiedziałem do Kamili, do kierowniczki, że ale ja znam wszystkie układy. Ja chcę być w grupie, w której są moje koleżanki. Ja znam wszystkie układy. On mówi, tak, na pewno, coś tam. W ogóle mi nie uwierzyła. Ja mówię, dobra, to włączaj muzykę, ja tańczę. I zatańczyłem wszystkie układy. Ona mówi, no dobra, no to możesz przyjść do tej grupy. To już była grupa zamknięta, taka konkursowa. Mhm. I ja po prostu nagle z dnia na dzień dołączyłem do tej grupy. Tam troszeczkę przetańczyłem, kilka lat bardzo dużego rozwoju. Fame Ten Studio dało bardzo dużo pasji, bardzo dużo wiedzy, bardzo dużo świadomości. Uważam, że no, to jest miejsce, które, którego potrzebuje każdy początkujący tancerz, tak? Jakieś Mhm. dzieci, które czują, że chciałyby spróbować, które chcą iść w tym kierunku. Uważam, że to jest 100% miejsce, które popchnie w bardzo dobrym kierunku. Jest to miejsce, bardzo, bardzo szeroki wachlarz, jeżeli chodzi o jakiekolwiek zajęcia. Czy to taniec klasyczny, Mhm. współczesny, czy rozciąganie dla dorosłych, dla dzieci, hip-hop, akrobatyka, taniec w powietrzu, na rurze, na szarfie, na kole. Jest naprawdę tego bardzo, bardzo dużo. Też Kamila Marczuk-Włodarska dba o wszystkich bardzo, też po prostu taką opieką mentalną. Jako trener mentalny dba, czy to o dzieci, które przygotowują się do konkursu, czy po prostu o takie dzieci, które nie do końca mają tą pewność siebie, tak, gdzieś tam się zmagają z tymi problemami w tańcu. To zawsze można na nią liczyć. Ja do tej pory, jak mam jakikolwiek problem, tylko dzwonię mówię, Kamila, pomóż. Więc to jest to miejsce, w którym ja zaczynałem i to jest naprawdę wspaniałe miejsce. I tam jedna z instruktorek powiedziała: Ej, Seba, ty masz takie warunki, jesteś super tancerzem, dlaczego nie Mhm. spróbujesz w szkole baletowej? No i stwierdziłem, że w sumie może to jest jakieś rozwiązanie, też patrząc na to, jak wyglądało troszeczkę moje życie i moje relacje w takiej ogólnej szkole, tak, w takiej ogólnej Mhm. podstawówce. Stwierdziłem, że może jakaś zmiana by się przydała, może to Okej. jest, Ale może to jest. coś ci nie szło jakby w tej normalnej szkole, czy po prostu mm, chciałeś bardziej Szkoła, artystycznie się rozwijać? znaczy tak, sama idea tego, że ja mogę uczyć się tańca na co dzień, Mhm. codziennie być w szkole baletowej, to brzmiało dla mnie tak fancy, tak kurde, to Okej. jest już troszkę więcej, niż tam zajęcia Mhm. kilka razy w tygodniu. Plus, no, taki ogólniak, myślę, że możemy sobie to wyobrazić wszyscy.
gdzie w klasie po prostu są piłkarze i jeden Aha, chłopczyk, który tańczy, więc balet. moje Tak. relacje, tak, Mhm, tak, więc moje mhm. relacje z kolegami, z rówieśnikami z klasy nie były za fajne. Aha. Nie mam za fajnych wspomnień Po z prostu tej nie ogólnej, mieliście tak. wspólnych zainteresowań. Tak, 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 Mhm. tak. Więc po prostu stwierdziłem, że dobra, idziemy w balet, idziemy do szkoły Aha. A baletowej. ile Pró- miałeś lat, jak się przeniosłeś do O tej szkoły? Jezu, to była chyba czwarta klasa baletowa. Teraz przez te Okej. baletowa, nie Mhm. baletowa, to już mi się wszystko pomieszało. Ale to był chyba 2018, 19. Nie Aha. pamiętam już, ale na pewno czwarta klasa baletowa. Tak, tak. Czyli musiałeś nadrobić trochę, tak? Materiału. Tak, tak, musiałem nadrobić dużo Mhm. materiału, dlatego że akurat moja klasa w szkole baletowej była pierwszą klasą, taką trochę próbną, jeśli chodzi o edukację wczesnoszkolną w szkole Okej, baletowej. okej. Więc niektóre dziewczyny, które były w mojej klasie w szkole baletowej, już były w tej szkole kilka lat, tak? Nie, że tam Mhm. 3 czy 4, tylko już tam po 5, 6, tak? Więc ja przyszedłem w sumie do klasy, która już ma ten balet tak. Więc Mhm. musiałem bardzo, bardzo dużo nadrobić, zwłaszcza, że wcześniej w ogóle nie miałem styczności z baletem, więc to pierwsze lata to było takie, kurde, czy to na pewno był dobry wybór, ale To finalnie był to mogę stwierdzić, troszkę taki hardcore dla ciebie, że... tak, 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 Aha, zdecydowanie. No, okej. pierwsze lata, pierwszy rok głównie to były zajęcia dodatkowe, techniki uzupełniające, Mhm. klasyka wyglądała tak, że staliśmy przodem do drążka z grupą, która dołączyła, tak, z panią, która specjalnie przygotowywała nas już tak jakby od początku, troszkę w szybszym tempie. E, Jakby pomagała nam nadrabiać ten materiał. No i to wyglądało tak, że staliśmy przodem do drążka i plié na 8 do dołu, Aha. plié na 8 do góry, więc to Mhm. były ciężkie lekcje, zwłaszcza, Mhm. że troszkę mam ADHD, cały czas chcę się Aha. ruszać, cały czas chcę coś robić Mhm. i nagle każą mi stać i Mhm. tylko stać w zasadzie, tak? Więc to było dla Mhm. mnie, kurde, chcę więcej, chcę robić. Mhm. Czyli na początku było tak trudno ci się trochę tam dostosować do tych warunków w tej szkole, Tak, czy tak. jednak ta Na, chęć tańczenia była silniejsza i jakoś tam powstrzymałeś to ADHD w sobie? tak, więc szkoła baletowa bardzo różni się od takiego studia tańca, w którym byłem. Mhm. Oczywiście i w studiu, i w szkole baletowej jest bardzo dużo możliwości, wiele godzin tańca. Mm, Ale to jest profesjonalna placówka, to są troszeczkę inne zasady, do których trochę trzeba się dostosować. Czasami trzeba po prostu zacisnąć zęby i Mhm. nie ma czegoś takiego, że okej, ja wybieram, chcę chodzić na te zajęcia. Nie. Jest plan zajęć i chodzisz, to jest szkoła, tak? To są lekcje, za które masz wystawiane stopnie, za którą masz Mhm. sprawdzaną obecność, to wszystko. Więc czy moje ADHD zostało jakoś rozmyte? Oczywiście, że tak, bo tych zajęć było mnóstwo, tak? I mieliśmy współczesny, i ludowy, i klasykę, i techniki uzupełniające, i rytmikę. No pierwsze kilka lat to było naprawdę wiele godzin nadrabiania. Nawet powiedziałbym, że więcej tych zajęć dodatkowych z nadrabiania niż takich ogólnie tanecznych, jak reszta klasy. Mhm. Więc tego było bardzo dużo, ale to było coś, zdecydowanie coś, do czego trzeba było po prostu się dostosować, tak? To było coś innego, gdzie ja przyszedłem ze szkoły, gdzie matematyka, polska historia do domu i na zajęcia taneczne 2 godziny. Tutaj jestem od 8 do 18 w szkole i mam Okej. poprzeplataną matematykę polski ze współczesnym, później geografia, Mhm. później klasyka, więc to wszystko było dla mnie mega nowe i po prostu trzeba było się dostosować. To jest jakaś tam pewna specyfika, którą trzeba po prostu poznać i po prostu się do tego dostosować. A powiedz ogólnie, czy ta dyscyplina w tej szkole baletowej, no bo tam jednak no jest taka większa dyscyplina niż powiedzmy w jakimś takim przeciętnym ogólniaku, czy to jakoś ci przeszkadzało, czy było ciężko ci się dostosować?
Znaczy, no, tak jak już mówiłem, ogólnie do szkoły baletowej trzeba się dostosować i uważam, że szkoła baletowa nie jest dla każdego. Uważam, że to muszą być osoby, które są pewne, co robią. Wiadomo, małe dzieci, których jeżeli rodzice wysyłają dzieci do szkoły baletowej, te dzieci jeszcze nie są do końca świadome, nie podejmują tak świadomych własnych decyzji. No Ale już pewnie, bo w to troszeczkę są w późniejszych kilkuletnie dzieci, latach, prawda? Nie? tak, 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 tak. Ale już w późniejszych latach my mamy tą świadomość, czy to nam się podoba, czy chcemy to robić, czy chcemy iść w ogóle w tą stronę. Więc wtedy uważam, że powinno się podjąć decyzję i jeżeli decydujesz się na zostanie w szkole baletowej, to jest wiele wyrzeczeń, bardzo duża dyscyplina, bo te starsze lata w szkołach baletowych to jest okres dojrzewania, imprez Mhm, i bardzo szalony jest ten okres i w ogóle bardzo dużo się zmienia, czy w ciele, czy na zewnątrz, nasz mhm, charakter i w ogóle jakby to wszystko się kształtuje. Więc w tym momencie uważam, że trzeba mieć bardzo silną głowę i bardzo mhm, mocno zacisnąć zęby, bo szkoła baletowa jest bardzo wymagająca. Nie powinno się porównywać tańca jako artystycznej jakiejś tam formy do sportu, ale każda taka dziedzina, czy sportowa, czy artystyczna, jest mhm, bardzo, bardzo wymagająca i żmudna, mhm, tak? My, oczywiście, jeżeli będziemy chcieli, to znajdziemy sobie czas na imprezki, coś tam, ale to bardzo często gdzieś tam jest spychane na bok. Na moim przykładzie ja bardzo odpuściłem sobie spotkania ze znajomymi, imprezy i w ogóle gdzieś tam ten mój czas wolny, który mógłbym wykorzystać jakkolwiek, na rzecz tego, że okej, moje ciało jest zmęczone, wracam po 11 godzinach ze szkoły baletowej, muszę zrobić lekcję, muszę czegoś się nauczyć i jeszcze muszę odpocząć, zjeść i się wyspać, tak? Więc to są bardzo duże wyrzeczenia. Ja jak przyszedłem do szkoły baletowej, no to przyszedłem bez żadnego doświadczenia takiego baletowego, nazwijmy to, mhm. więc musiałem bardzo dużo nadrobić. I czy było łatwo? Nie. Czy były krzyki? Oczywiście, że tak. Czy było dociskanie? Oczywiście, że tak. Czy było gdzieś tam szturchanie i bicie po nogach? Oczywiście, że tak. Bo uważam, że to jest gdzieś tam taka pewna, jak to nazwać? Może nie, jak to nazwać? Jakby to jest troszeczkę nieuniknione, nie bicie, Mhm, ok? Da się uniknąć bicia po nogach, uderzania, popychania. Oczywiście da się mhm, tego uniknąć, ale nieuniknione jest to, że trzeba bardzo ciężko pracować fizycznie i psychicznie. Jeżeli chodzi o te krzyki i w ogóle jakby komentarze odnośnie wagi, szturchanie, gdzieś tam wbijanie palcy, czy bicie po nogach, żeby mocniej je naprężyć, da się tego uniknąć. Da się mhm, zakomunikować i są nauczyciele, którzy po prostu mówią i uczeń to robi. Ja mhm, osobiście jestem, tak jak już mówiłem, osobą, do której trzeba podejść, złapać za łeb, wyszarpać, powiedzieć do roboty. I ja po prostu wtedy się spinam, bo jak ktoś mi mówi, no Sebastianku, napnij proszę nóżkę, mhm. a później dupkę, a później plecki, to ja już zapomniałem o tej nodze, tak? Ja muszę Aha. czuć, że mnie ta noga boli, tak? I dopiero ją napnę, a później dopiero zepnę łopatki, a dopiero później coś. Więc ja Mhm, osobiście czuję taki, mhm, że potrzebuję takiego trochę rygoru, tak? Em, I no ciężko było. Były sytuacje, gdzie wychodziłem po zajęciach z atakami paniki, bo po prostu przepłakałem całą lekcję. Ale mhm, teraz znowu ja, mając respekt do nauczyciela, który przygotowuje mnie do zawodu, dzięki któremu będę mógł się spełniać, zarabiać i w ogóle ble, ja mam takie. Nie, oczywiście można było to zrobić inaczej niż aż tak mocnymi słowami,
ale jakby wszystkie te sytuacje w szkole baletowej bardzo mocno mnie ukształtowały, bardzo mocno mnie wzmocniły, bardzo mocno mnie zahartowały na ten świat taneczny, tak? Na to, okej, pierwsza moja praca i co robię? Nic nie robię. Mhm. Siedzę pod drążkiem i słyszę, że muszę czekać w kolejce, tak? Więc jakby to mnie mocno zahartowało. Więc wydaje mi się, że bardzo ważne jest nasze nastawienie do tego, jak my w ogóle podchodzimy do tego, że jesteśmy w szkole baletowej. Okej, bo to, no tak jak mówię, to nie jest przymus, że ty musisz być w szkole Mhm. baletowej, koniec, kropka. No tak. Jeżeli kochasz tańczyć, jest mnóstwo miejsc, w których można się rozwijać i później można robić zawodową karierę jako tancerz, nie kończąc szkoły baletowej. Więc to nie jest przymus, że jesteś w szkole baletowej, a niestety, szkoła baletowa ma jakieś swoje Mhm. pewne zasady, swoje, nie wiem, estetyczne, czy jakieś odnośnie zachowań i w ogóle, więc do tego trzeba po prostu się nastawić. I to wszystko zależy moim zdaniem od nas, tak? Jeżeli, nie wiem, no ja na przykład, jak przychodziłem do szkoły baletowej, mi powiedziano, że warunkiem przyjęcia mnie do szkoły baletowej jest to, że muszę schudnąć. Aha. Że jakby oni widzą potencjał, ale że ja po prostu muszę schudnąć i zmienić tam fryzurę. I na tamten moment ja nie czułem, że o nie, bullyingują mnie, są Aha. tacy, bo byłem zbyt mały, żeby to zrozumieć, a teraz z perspektywy czasu jestem wdzięczny za te słowa, bo jak patrzę na siebie w tamtym momencie, gdzie Mhm. byłem dużym, bardzo dużym chłopcem, z wygolonymi bokami, z zapuszczoną, bardzo długą kitką w ogóle do łopatek, to sobie myślę, Boże, jak ja w ogóle wyglądałem? Wiadomo, byłem dzieckiem, tak? Ciało się zmienia i w ogóle to wszystko, ale no my wychodzimy na scenę, tak? My jesteśmy Mhm. artystami, my się prezentujemy, my jesteśmy oceniani za to, jak my wyglądamy. Tak, za to, jak Mhm. wygląda nasz taniec, albo za to, jak wygląda nasza sylwetka, czy nasz wygląd, czy coś takiego. I oczywiście, jakby to nie jest najważniejsze. Ja nie bronię nauczycieli, którzy gdzieś tam, no nie mówię o skrajnych przypadkach oczywiście, tak, gdzieś tam są naprawdę źli ci nauczyciele, nieprzygotowani psychologicznie, czy Mhm. nieprzygotowani pedagogicznie i gdzieś tam Tak. się znęcają nad uczniami, biją, czy padają naprawdę niefajne komentarze, ale jeżeli chodzi o mnie, to ja doświadczyłem nieprzyjemnych, bardzo nieprzyjemnych komentarzy, bardzo nieprzyjemnych sytuacji, gdzie szturchano mnie, bito po nogach, kazano Mhm. mi wiele razy schudnąć, albo po prostu, no nie wiem, było wiele sytuacji, za które ktoś by powiedział, o nie, ja odchodzę ze szkoły. I oczywiście my wszyscy mamy do tego prawo, ale moja głowa była nastawiona na to, że jeżeli ktoś mi to mówi, to ja to muszę zrobić. Okej? Że to mi później pomoże. Ja Mhm. sobie nie wyobrażam robić takich rzeczy, jakie robię teraz, tak jak byłem większy kilka lat temu. Mniej sprawny, tak? I oczywiście waga, czy nie wiem, sylwetka, wygląd, to nie równa się sprawność fizyczna, ale uważam, że to jest ważne, bo my jesteśmy, mówimy o szkole baletowej, Mhm. tak? I uważam, że to są pewne schematy, do których po prostu trzeba się dostosować. Mhm. A jaki był twój ulubiony przedmiot w szkole? No, zdecydowanie to nie jest współczesny. Okej. E, tak, w sensie ja byłem bardzo ciekawy tego tańca klasycznego i też dostałem tą wiedzę, że taniec klasyczny jest podstawą każdego innego tańca. O, Więc zdecydowanie. czy to byłby taniec ludowy, współczesny, cokolwiek innego, ja cały czas jakby, może nie, że zmuszałem się, ale tak sobie mówiłem, że to jest Mhm. bardzo ważne, musisz to umieć, tak? I z czasem, wiadomo, jak już ten taniec klasyczny u mnie był troszeczkę lepszy, ten poziom był trochę wyższy, te lekcje były trochę szybsze, coraz bardziej zaczęło mi się to podobać, a później stało się to już rutyną, tak? Gdzie po Mhm. prostu nie, nie ma dnia bez tańca klasycznego.
nie ma innego tańca bez rozgrzewki w formie lekcji tańca Mhm. klasycznego. Tutaj mówię o szkole baletowej. Więc na pewno przyzwyczaiłem się do tego, przywykłem. Czy to polubiłem? Oczywiście, że tak, ale no zdecydowanie taniec współczesny ma moje serce i Mhm. będzie miał zawsze. Mhm. Ale myślę, że jednak te linie masz takie dość klasyczne, bo ta sylwetka twoja jest bardzo taka wpisująca się w ten kanon tancerza klasycznego. Słyszałeś takie opinie wcześniej? Tak, tak, tak. Bardzo, bardzo często i bardzo dużo słyszę opinii właśnie, że mógłbym, że mam Mhm. właśnie super warunki, super linie, że jestem silny pod taniec klasyczny, tak? I ja też czuję, że ja bym mógł, że Mhm. to nie sprawiałoby mi nie wiadomo jakiego problemu, tylko mam wrażenie, że jest nieważne. Tutaj teraz powiem coś, nieważne, czy taniec klasyczny, czy w ogóle Mhm. taniec, czy cokolwiek innego, mogę się zmusić do tego, żeby być baletmistrzem, tancerzem baletowym, zwał jak zwał, nieważne, ale to nie jest to, co ja chcę robić. Ja Mhm. czuję, ja wiem, ja jestem świadomy, że ja mam braki w tańcu klasycznym, bo ja taniec klasyczny traktuję jako coś, co trzyma moją sylwetkę, co trzyma moją formę, coś, co jest wykorzystywane na audycjach, coś, co mi się bardzo przydaje, ale nie traktuję tego tak priorytetowo jak taniec współczesny, bo ja nie pokazuję się na scenie przed publicznością w tańcu klasycznym. Tak, Mhm. jeżeli, nie wiem, na rozgrzewce, na klasyce coś mi nie wyjdzie, okej, stanę jeden raz, drugi, trzeci, dziesiąty, powtórzę i nie mam czegoś takiego, że o matko, znowu mi nie wyszło. Nie, bo ja nie, to nie czuję, nie daję sobie presji do tańca klasycznego, bo ja wiem, że to nie jest to, co ja chcę robić. Ja chcę Mhm. iść w stronę tańca współczesnego. Klasyka jest bardzo ważna, ja jestem tego świadomy i staram się jak mogę, ale nie przygniatam swojej głowy, nie przygniatam się, że o nie, ja muszę umieć tury, ja muszę mieć takie nogi, takie piruety, to, tamto. Nie, jakby to jest coś luz. Ja mam bardzo Mhm. duży luz do klasyki. Mógłbym, ale nie chcę. Mi się wydaje, że tu, Okej. tu tkwi problem. A co ci daje taniec współczesny, czego nie odnajdujesz w klasyce? Yy, bardzo dużo. Bardzo Mhm. dużo. Yy, moim zdaniem taniec klasyczny jest piękny. Mhm. Jest bardzo lekki, można byłoby wymieniać godzinami, jaki jest, ale uważam niestety, że jest też kwadratowy i drewniany. W porównaniu do tańca współczesnego, Aha. oczywiście każdy tancerz znajdzie troszeczkę swój sposób na taniec, swój sposób Mhm. na znalezienie takiego Wyrażanie siebie. własnego. Tak, oczywiście, że tak, czy na scenie, na klasyce, gdziekolwiek, na znalezienie takiego swojego własnego ruchu, interpretacji ruchu, nawet w tańcu klasycznym. Ale sam fakt tego, że od X lat mamy tą samą Giselle, tą samą Kopelię i Jezioro Łabędzie, troszeczkę mam takie, o nie. Okej, więc oczywiście mamy taniec neoklasyczny, mamy wiele nowości, co jest super, co jest piękne, Mhm. ale taniec współczesny daje mi bardzo dużą wolność ruchową, tak? Tam nie ma, trzecia, Mhm. pierwsza, taka, musisz być taki. W tańcu współczesnym nie musisz. W tańcu współczesnym jedyne co musisz, to poczuć to, co tak naprawdę chcesz przekazać ruchem. Bo wydaje mi Mhm. się, że taniec współczesny to jest ruch. To nie jest technika tańca klasycznego, gdzie trzeba mieć prostą rękę w arabesku, czy prostą nogę, proste kolano. Jeśli chcesz, możesz zrobić arabesk ze zgiętą i co wcale nie musisz nazwać tego attitude. Ok? Taniec współczesny to jest bardzo duża wolność, bardzo duża przestrzeń. W tych czasach też taniec współczesny jest bardzo, bardzo, bardzo szeroki, okej? Praktycznie Mhm. wszystko możemy nazwać tańcem współczesnym, jakąś pewnego rodzaju odmienioną formą tańca współczesnego. Jest tyle technik tańca współczesnego, czy Marta Graham, czy Cunningham, czy teraz Ohad Naharin, bardzo popularny, więc to jest tak szerokie, że
każdy znajdzie coś dla siebie. Może być taniec współczesny bardziej szalony, bardziej dziwny, bardziej otwarty. Mówię tutaj o rozbieraniu się. Może być taniec współczesny troszkę bardziej klasyczny, może być spokojniejszy, bardziej Mhm. liryczny, bardziej dynamiczny. Więc trochę mam wrażenie, że klasyka nie daje mi wolności, ok? Ja chcę być wolny, Mhm. ja chcę się wyrażać i tańczyć o emocjach, które mam w sobie, a klasyka jest o tym, że kogoś kocham i później cierpię, ok? To są Mhm. dwie emocje, które ma tancerz na scenie, ok? I ma uśmiech albo go nie ma i na tym się kończy, ok? W tańcu współczesnym jesteś czym tylkokolwiek zechcesz, nie wiem, złością, smutkiem, radością, cokolwiek chcesz przekazać, taniec współczesny daje ci do tego przestrzeń. Oczywiście, taniec klasyczny też. Ja nie mówię, że taniec klasyczny Mhm. nie daje tego wszystkiego, ale jednak patrząc na ramy klasyka Mhm. współczesny, osobiście mówiąc na swoich trochę doświadczeniach, przeżyciach i tym, co odczuwam, dużo bardziej spełniam się w takim wyrażaniu siebie, wyrażaniu swoich emocji i idei co do choreografii czy tańca, dużo bardziej w tańcu współczesnym. Czy właśnie myślisz, że to odróżnia ten taniec współczesny od baletu, że w tańcu współczesnym jest większa indywidualność, większa ekspresja, a w balecie nawet jak jesteś tym pierwszym solistą, no to jednak są te sztywne ramy i nawet jeśli grasz, tak, jeśli jesteś tym solorem czy tam księciem, tak, jakimś, no to dalej jednak to nie jesteś do końca ty. Zdecydowanie tak. Zdecydowanie myślę, że no ogólnie taniec współczesny to jest bardzo duża indywidualność. Mhm. W tańcu współczesnym bardzo ważna jest improwizacja. No właśnie, o to mi chodziło, Nie tak, że masz ma, bardziej. nie ma, nie ma dwóch takich samych improwizacji. Nie ma. W tańcu klasycznym, jeżeli ktoś ci powie improwizuj, ja to tak widzę. Jeśli ktoś ci powie w tańcu klasycznym improwizuj, zaczynasz robić klasykę improwizowaną, jakąś tam tańczoną, co jest neoklasyką, nazwijmy, no ale improwizujesz po klasycznemu, czyli robisz arabesk, czyli Mhm. robisz pirouette attitude, czyli robisz renversé, czyli robisz slide i jakby każdy w zasadzie robi to samo, bo tego nie ma aż tak dużo. Jak w tańcu No tak. współczesnym ktoś ci powie improwizuj, to nie wiem, jedna osoba może zacząć się trząść, druga osoba może ruszać się płynnie, trzecia osoba może tańczyć bardzo silnie i tak bardzo stacktive. W klasyce płynność, uśmiech, Mhm. delikatność i długie nogi, arabeski i piękne stopy. Na Mhm. tym to się kończy. Ja to tak widzę. Więc jeżeli chodzi o taniec współczesny, bardzo duża indywidualność. Musisz odnaleźć coś w sobie, z czym jesteś zgodna 100%, że okej, to jest ten ruch, który ja chcę robić, który ja rozumiem, które moje ciało gdzieś tam wytwarza, gdzieś tam ulepszać go, szukać gdzieś tam takich smaczków, Mhm. kolorować ten twój ruch i dopiero szukać miejsca, które powie, okej, ja chcę ten kolor, ja chcę ten ruch. Mhm. Okej? To nie chodzi o to, że o nie, bo ja nie mam wystarczająco wysokiego arabesku, więc się nie dostanę do opery paryskiej. To tak nie działa w tańcu współczesnym. Chodzi o Mhm. osobowość. No Ja właśnie. też, ja Mhm. też, ja też lubię używać tego zdania, że będąc na scenie nie chcę być poprawny. Chcę Mhm. być niemożliwy do zapamiętania. Ja nie chcę, żeby ludzie mówili, o, ale on ma arabesk, albo o nie, o, zgiął kolano w arabesku, czy coś takiego, że o matko, zrobił tury i brzydko zrobił. Nie umiem turów i nigdy się ich nie nauczę, ale że o matko, bo zrobił tury z czwartej, a nie z piątej. No i Aha. dobra, jakby, no i co z tego? Aha. Czy, Jakby to. czy w tańcu współczesnym jest tak, że jakby nigdy nie będzie za bardzo, za mocno? No bo tutaj, no nie wiem, jak ja bym tańczyła Julię na przykład, tak, no to nie mogę, no za bardzo jakby z tą mimiką też tam przesadzić jakoś tam autoekspresją, no bo nawet jeśli trzeba jakoś tam zagrać, no to jednak są pewne granice, tak, tej ekspresji, a tutaj w ogóle jest coś takiego, że za bardzo byłeś ekspresyjny albo za dużo pokazałeś.
Zauważ też to, że ćwicząc taką, nie wiem, Giselle, Mhm, ćwiczysz swoje własne emocje, żeby one wyglądały ładnie. tak. Ćwiczysz to, że ona płacze, a później wpada w szał. Jakby, jak można wyćwiczyć to, że ktoś wpada w szał? Jak można wyćwiczyć jakąś daną emocję, tak? W tańcu Mhm, współczesnym, ja na przykład w sytuacji stresowej, nie wiem, ja od razu zaczynam się denerwować, nie wiem, mam jakieś bóle w ciele i ja tak reaguję na stres. Inna osoba może płakać w sytuacji stresowej, mhm, a inna może reagować agresją. Każdy z nas inaczej okazuje i reaguje na swoje emocje. A taniec klasyczny nie dość, że ma ramy, jeżeli chodzi o mhm, ruch, to ma ramy o tak, emocje. Tak? tak. My jesteśmy wyuczeni tego, że, że ja ciebie kocham. No nie, jak ja Mhm. ciebie kocham, to ja się rzucam na ciebie, całuję cię. Nie wiem, każdy Zbieram okazuje ubrania, tak. tak, każdy okazuje miłość inaczej, a nie, że ja kocham ciebie. No jakby Tak. to znaczy w balecie, że ja ciebie kocham. Nie można tego pokazać inaczej, bo widownia nie zrozumie. Mhm. Więc to jest No i bardzo duża też wolność. są takie normy, prawda, że tak to Oczywiście, musi być oczywiście, że pokazane. tak. Mhm. Oczywiście, że tak, więc taniec współczesny jest wolny. Ty możesz robić co tylko zechcesz. Tak jak rozumiesz swoje emocje, bo taniec współczesny jest o emocjach. Bardzo dużo, często też słyszę, a dlaczego? Nie, bo ten taniec współczesny to jest tylko depresyjny i smutny. No, bo żaden inny taniec na to nie pozwala. Bo taniec Mhm. klasyczny jest o tym, że ja kocham zrywać kwiatki i jestem zakochany. Taniec ludowy jest o tym, że ja podrywam tamtą panią czy tamtego pana i nie wiem, sobie tańczę krakowiaka. A taniec współczesny pozwala mi przeżywać moje autentyczne emocje, to co naprawdę czuję. Mhm. A nie, że jestem smutny i wychodzę na scenę i muszę się uśmiechać. Jak ja jestem smutny, to tańczę, bo mi smutno i tańczę ze smutkiem. Tak, możemy opowiadać swoje własne historie. Więc, Mhm. a nie Tak, i wymyślone bajki i nie wiem, o lalce, która stoi na balkonie i ja się w niej zakochałem. to okopeli. Więc tak, dokładnie. Więc taniec współczesny, moim zdaniem, jednym słowem, to jest bardzo duża wolność. Mhm. Tak, no tak też mi się to kojarzy, no ale jednak myślę, że tancerz z tym, to co już mówiliśmy na początku, że tancerz z tym backgroundem klasycznym zawsze jednak będzie lepszym tancerzem współczesnym, tak mi się wydaje przynajmniej. Ja się na tańcu współczesnym kompletnie nie znam, ale zawsze jak oglądam taniec współczesny w wykonaniu tancerzy klasycznych, to zawsze jest wow, nie? A jak są ludzie, którzy po prostu tańczą, to nie zawsze jakoś ten ruch mi się tak po prostu podoba, nie wiem. To też jest wiadomo wszystko kwestia Po tego, prostu, kto co no. lubi i w ogóle. Oczywiście kwestia gustu, ale też się zgodzę z tym, że tancerze współcześni, którzy znają i mają te podstawy klasyczne, troszeczkę inaczej pracują, bo Tak, te stopy inaczej wyglądają, te linie ciała inaczej wyglądają, to tak. port de bras i w ogóle. Oczywiście my możemy to wszystko łamać tą formę baletową, ale to gdzieś tam w ciele to wszystko jest, tak? Więc ta klasyka, no tak jak już mówiliśmy, i moim zdaniem no to jest podstawa. Czy to jest współczesne, czy cokolwiek Mhm. innego, to musi i powinno być, ale ważne, żeby to nie było priorytetem, że bez klasyki to się nie da. Wszystko się da, jeśli tylko się chce, ale klasyka Mhm. może pomóc. Mhm. No myślę, że bardzo Trzeba, pomaga na trzeba, pewno. tak, tak. Trzeba po prostu znaleźć to, tak jak ja teraz sobie to znalazłem, że klasyka ma mi pomóc w moim tańcu współczesnym i w Mhm. gadze, bo na przykład w Batrzewie, o której mówiliśmy, tam nie ma tańca klasycznego. Tam na rozgrzewkę jest właśnie ten styl gaga, tak? Mhm. Ten ruch, który jest nazywany gagą. Nie ma w ogóle tańca klasycznego. E, ale nawet w trakcie tej gagi robimy plie, tandy, robimy arabeski, robimy fondi na środku i w ogóle różne takie rzeczy. Więc co by nie było, ta klasyka
ma pomagać w innym stylu tańca. No chyba, że to jest klasyka, no to wiadomo, tak? Ale niech ta klasyka pomaga, a nie przeszkadza. Niech ona nie będzie, że o nie, bo ja nie kręcę 5 piruetów, to już jestem beznadziejny. Mhm. Nie, no bez przesady, tak? Aha, a To ma spotkałeś nas takich, popychać. spotkałeś takich tancerzy klasycznych, którzy mieli problem z tańcem współczesnym, bo ta klasyka ich ograniczała trochę za bardzo? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. To wszystko siedzi w głowie. Bardzo, bardzo, bardzo mocno siedzi w głowie. I mm, znowu kwestia gustu, upodobań, tak? Jeżeli ktoś nie lubi powykręcanych, dziwnych puz i woli po prostu być klasyczny, Klasyczny. super, no mamy klasykę od tego, żeby być właśnie w klasycznym. Ale nawet ci tancerze, którzy są otwarci na współczesny, ale bardziej są klasyczni, myślę, że mogą mieć i spotkałem takich, którzy mają duży problem ze współczesnym, bo współczesny to jest miękki kręgosłup, Mhm. em, Zakręcone wolna nogi klatka czasem. piersiowa, zakręcone nogi, wolna miednica, wolna klatka piersiowa, Mhm. a na klasyce my jesteśmy tu, tak? Więc tancerze współcześni są bardzo usztywnieni, a my we współczesnym chcemy luzu, tak? Chcemy tej wolności, nie chcemy spięcia. W klasyce jest wszystko to, a my we współczesnym trochę chcemy w drugą stronę, tak? Oczywiście znowu Mhm. zależy w czym, bo każdy współczesny jest trochę inny. Ja bardzo Mhm. często słyszę, że mój współczesny jest inny i dziwny, więc Mhm. każdy współczesny jest inny i każdy znajdzie coś dla siebie, ale, no ale myślę, że tancerz klasyczny troszeczkę Mhm. różni się tym ruchem od tancerza współczesnego, nawet samym Mhm. myśleniem o tańcu Tak. współczesnym. O tym, jak zrobić ruch, jak coś, nie wiem, jak ułożyć choreografię, jak podejść do danego ruchu, tak? Bo my na klasyce uczymy się, że idzie, nie wiem, port de bras, to idzie głowa, Mhm. coś tam. Ale nie, ja na przykład robiąc choreografię, ja chcę, żebyś się przegięła do tyłu, ale zaczęła od miednicy. Czyli niech ta miednica się rozpuści, ja dopiero przegnę się do tyłu. Niech Mhm. arabesk nie zaczyna się od, nie wiem, łokcia i z barkiem, który jest cały czas wciągnięty, tylko niech to pójdzie i niech się przerodzi w arabesk. Jakby Mhm. tutaj dużo więcej się dzieje. Więc uważam, że ta klasyka troszeczkę ogranicza taniec współczesny, ale też bardzo dużo daje. To jest bardzo Mhm. szeroki temat, Skomplikowane. uważam. No. Tak, trochę skomplikowane, ale już wracając i kończąc to co zaczęliśmy, tak, uważam, że tancerze klasyczni mają problem z tańcem współczesnym. Mhm. Ale jednak młodego tancerza wygrałeś, a tam jest też klasyka. Tak, tak, tak. Ale no, można powiedzieć, że wygrałem w sumie dzięki tańcu współczesnemu. Mhm. No ale w klasyce też się dobrze zaprezentowałeś. Tak. Powiedz, jak wspominasz ten program, może jakieś nam zdradzisz szczegóły, jak to wygląda od kuchni w ogóle i tak dalej. No też powiedzmy może dla ludzi, którzy nie wiedzą, co to jest coś taki konkurs dla młodych tancerzy ze szkół baletowych, którzy mogą się zaprezentować w telewizji, są tam poddawani ocenie jury profesjonalnego. No i ten tancerz, który wygra, no oczywiście ma trochę większe możliwości rozwoju, bo też się zaprezentował szerszej publiczności, tak pewnie jakieś teatry zobaczyły was i możecie po prostu iść dalej, macie taką furtkę otworzoną. Tak, tak. Y, program, program Młody Tancerz Roku. Ja, szczerze mówiąc, już będąc w szkole baletowej, jak usłyszałem o tym programie, Mhm, już się nie mogłem doczekać, aż dyrektor powie, no Sebastian, a może byś spróbował, może cię weźmiemy. Bardzo długo na to czekałem, bardzo trochę to tak przyciągnąłem, w sumie można powiedzieć, bo bardzo chciałem wziąć w tym udział. Też patrząc na to, jak duży jest to, no bo to jest największy konkurs dla uczniów mhm, szkół baletowych, tak? W Polsce tak. mamy wiele konkursów, ale jeśli chodzi o szkoły baletowe, to jest najważniejsze, co może być.
jeżeli Mhm. chodzi o szkoły baletowe. A Najważniejszy konkurs. to w ogóle jest tak, że to jakby dyrekcja szkoły ciebie wysyła, czy proponuje jako kandydata, czy ty się sam możesz tam zasugerować, czy zgłosić, że chciałbyś E, wystąpić? Nie jestem 100% przekonany, nie chcę skłamać, ale w szkole Mhm. baletowej wiem na pewno, że w szkole baletowej wybierają nauczyciele, tak? Mają gdzieś tam Mhm. Okej. uczniów, których gdzieś tam obserwowali przez jakiś dłuższy czas i chcą dać im szansę właśnie w tym konkursie. Gdzieś tam tych swoich najlepszych faworytów, kandydatów wystawiają właśnie do tego konkursu, ale z tego co wiem, nie chcę skłamać, każdy uczeń szkoły baletowej może zgłosić się do tego. Aha. Nie chcę skłamać, nie mam pojęcia. Wiem, że w No ale Łodzi to wybierają jak nauczyciele. kiepski uczeń się zgłosi, to chyba tak nie za dobrze to Tak, będzie tak, 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 wyglądało, prawda? Potem. jakby na początku pierwszy etap to jest taki trochę casting online, tak? Wysyłamy swoje Mhm. zgłoszenia i to jest pierwszy casting i do tego jakby już do programu, do telewizji są zapraszani Mhm. ci wybrani do tego, do Okej. tych pierwszych, drugich półfinałów i później jest emitowany na żywo finał. Także nie każdy może wziąć w tym udział. Gdzieś tam są do tego jakieś selekcje już odgórne może z reżyserii, Mhm. już z programu, ale jeśli chodzi o taki pierwszy wybór, co się dzieje w szkole, no to jeżeli chodzi o Łódź, to wybiera dyrekcja i nauczyciele. Mhm. Okej. No dobra, no to się dostałeś do tego programu. No i jak to tam wyglądało wszystko? Tak. E, Bardzo fajnie, ja w ogóle super wspominam ten czas. To Aha. było dla mnie bardzo, bardzo duże wyróżnienie, więc ja byłem bardzo wdzięczny. Też wiadomo, bardzo zestresowany, no bo to jest długi konkurs. Wiadomo, każdy jedzie tam, żeby się pokazać jak najlepiej, żeby zdobyć ten tytuł młodego tancerza roku w Mhm. Polsce. Najwyższy możliwy tytuł, jeśli chodzi o tancerzy baletowych, po szkołach baletowych. Więc to było bardzo duży stres, bardzo duże emocje, ale też bardzo duże podekscytowanie. No i cała ta otoczka, nie wiem, ja nie jestem może jakąś osobą, która miała wcześniej doświadczenia z telewizją, z takimi rzeczami, Mhm. więc dla mnie w ogóle to było super, że ja tam wjeżdżam, tutaj kamery, tutaj proszę się zarejestrować, hotel, penthouse, tutaj śniadanko pod drzwi mi przynoszą, wchodzę do telewizji i w ogóle, więc jakby to było dla mnie bardzo takie ekskluzywne, można powiedzieć, Mhm. doświadczenie, ale bardzo dobrze to wspominam. Co jeszcze? No, pierwszy półfinał. Ja byłem akurat w drugim odcinku tego programu, Mhm. ale to wszystko działo się chyba w jednym dniu, z tego co pamiętam. Okej. Yy, Jeśli chodzi o scenę, to jest zupełnie inna scena niż, zupełnie inna scena, do której my jesteśmy przyzwyczajeni, tak? To nie jest No tak. scena baletowa, to nie jest kwadrat, na którym my tańczymy, czy prostokąt, jak to jest zazwyczaj. Em, Jest to w sumie półkole, małe w zasadzie półkole i też, co pamiętam, bardzo śliskie, bo było parę Aha. sytuacji, gdzie już było bardzo blisko, żebym leżał na Mhm. podłodze, ale też samo to, że w trakcie tańca ktoś inny jest z tobą na scenie, Mhm. żeby cię kamerować, tak? Kamerzysta biega za No tobą. tak. Tutaj wszędzie kamery z góry, od boku, coś tam. Te światła też musimy mieć świadomość, że my jako tancerze, na przykład w teatrze na scenie, tańczymy, jakby budujemy wszystko w przestrzeni przed nami, tak? A w telewizji wszystko jest troszeczkę budowane za nami. Te światła bardzo Okej. były zróżnicowane. W teatrze światła padają na nas z góry, na scenę, tak, żeby scena była widoczna. Oczywiście w telewizji też tak jest, ale jest też bardzo dużo innych bodźców, świateł, kamer, które bardzo, bardzo rozpraszają, ale jak już się ogląda to na ekranie, to dlatego to wygląda tak, jak wygląda. Ale już tak od kulis, poza kamerami jest tego mnóstwo, jest tego dużo za dużo i bardzo, bardzo łatwo się Mhm. rozproszyć. Te światła latają, biegają, scena, tutaj Mhm. kamerzysta biega na scenę, jak ja biegnę do przodu, on biegnie na mnie, ja w ogóle nie wiem o co chodzi. Więc tego jest bardzo, bardzo dużo, no ale ma to swój urok. To było super doświadczenie, super przeżycie, e, ale
to było też na pewno coś innego, z czym trzeba było troszeczkę się zderzyć i znowu Mhm. dostosować, tak, zacisnąć zęby, mimo tego, że bardzo dużo rzeczy przeszkadzało, troszkę nie odpowiadało, no to każde miejsce ma swoje zasady i nie ma, że bo mi nie pasuje podłoga, proszę ją Mhm. zmienić, No coś tak. tam, proszę zmienić światła. Nie, 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 jakby trudno. Jest jak jest, trzeba sobie radzić. Mhm. Okej. A tam w ogóle taka baletowa była podłoga, czy taka zwykła? To była, nie pamiętam już do końca, ale to była taka ala baletowa Aha, podłoga, okej. troszkę drewniana, troszkę baletowa. Na pewno to nie była taka, jak my mamy w teatrach, Mhm. taka typowo baletowa podłoga. Mhm. To było na pewno coś dziwnego i na pewno coś bardzo śliskiego. To Okej. pamiętam. No bo myślę po prostu o tych dziewczynach, co tam na puentach musiały, prawda, Tak, tańczyć tak, tak, klasykę, tak, no to pewnie mogło być tak, ciekawie. No tak. dobra, a powiedz, jak wystąpiłeś, już zatańczyłeś właśnie te swoje wariacje i ten układ współczesny, to miałeś takie poczucie, że kurczę, poszło mi super i chyba to wygram, czy jednak nie byłeś od początku przekonany? Hmm. Myślę, że my tancerze zawsze mamy coś do poprawy. Mhm. Zawsze jest coś, co mogłoby pójść lepiej. Y, Ja, jeśli chodzi o taniec klasyczny, no to tak jak mówię, ja nie nakładam na siebie nie wiadomo jakiej presji. Oczywiście teraz jako tancerz już zawodowy, gdzie nikt mnie nie ocenia z tego, czy dostanę piątkę, trójkę, czwórkę, czy jakąkolwiek inną Mhm. ocenę z tańca klasycznego, tak, to jest troszeczkę inne mam podejście niż w szkole baletowej, ale oczywiście, że nie byłem zadowolony z siebie w 100%. Zawsze jest coś do poprawy, Mhm. ale to też nie było coś takiego, że o nie, zaraz się popłaczę, coś tam, że Okej. tak mi bardzo źle poszło i w ogóle ja byłem taki okej, jakby to są moje umiejętności. Mhm. Jakby to, przecież no, nagle nie wyczaruję sobie, nie wiem, bo jestem w telewizji, warunków i piruetów i turów, nie wiadomo czego. Jestem przygotowany tak, jak jestem. Jeżeli nauczyciele ufają mi, to ja ufam nauczycielom i jeżeli oni widzą w tym potencjał i jeżeli już faktycznie tam jestem, to już jest koniec mojego rozwoju i gdzieś tam próbowania, że a może coś wyjdzie, a może nie wyjdzie. Już na takim etapie to już jest moment, gdzie po prostu pokazujesz, co umiesz i albo, brzydko powiem, się sprzedajesz, albo nie. Mhm. No tak. No ty się sprzedałeś dobrze, Tak. na to wyszło. Tak, I powiedz, dziękuję. co ci dał ten program? Program dał mi bardzo dużo, ale też nic. Aha, Dlaczego tak mówię? Bardzo dużo, dlatego że wiadomo, dostałem wiele ofert pracy w Polsce. okej, Dostałem sama nagroda w samym programie to było 60 000 złotych, więc to są ogromne okej. pieniądze. E, Sam tytuł Młodego Tancerza Roku dał mi na pewno osobiście taką pewność siebie, wiarę w siebie, w swoje Mhm, umiejętności, w to, że jakby faktycznie ja mogę. Jakby ja dobrze to robię, okej? Jakby to nie jest tak, że o kurde, mi się wydaje, że jestem najlepszy. mhm. No jakby nie chcę zabrzmieć nie wiadomo jak, ale troszeczkę jestem najlepszy. No jakby mam ten Nie, no tytuł Młodego pewnie. Tancerza Roku, więc to na pewno podbudowało moje ego, gdzieś tam dało mi dużo siły takiej mentalnej, bo było wiele momentów oczywiście, gdzie chciałem się poddać i w ogóle, no ale na pewno to bardzo mnie wzmocniło. Oczywiście nagrody, oferty pracy i w ogóle, e, ale taka bardzo duża siła psychiczna, która potem przyszła, była bardzo wartościowa. A dlaczego nic nie dał ten program? Dlatego, że lubię to mówić, że ten program nic nie dał, dlatego że mam tytuł Młodego Tancerza Roku, ale nadal pracuję tak samo mocno każdego dnia, nawet Mhm, mocniej, bo w zasadzie teraz troszeczkę odczuwam presję, którą trochę sam na siebie nakładam, że kurde, ja to teraz jako młody tancerz roku, to ja muszę być o matko, mhm. więc jakby ta presja ciągłego rozwoju, troszeczkę udowadniania wszystkim dookoła, że ja zasługuję, bo no, żyjemy w takim środowisku, jakim żyjemy i spotkałem wiele
komentarzy, że ja nie zasługuję, więc trochę ta Mhm. presja udowodniania, że zasługuję, że mogę, że to mi się należy, ciągle gdzieś tam we mnie jest. No i Ale pojawił się sama jakiś chęć. taki hejt, że powinien ktoś inny wygrać, a nie ty. Nie wiem, Znaczy, tak ci ludzie pisali na przykład? wydaje, wydaje mi się, że zawsze w każdym programie, w każdym konkursie ktoś Mhm. ma swojego faworyta, tak? Komuś się podoba bardziej to, drugiej osobie coś innego. Mamy No różne pewnie. zdania, mamy różne opinie. I oczywiście słyszałem, że było super, ale nie wiem, trzymałem kciuki za inną dziewczynę, albo innego chłopaka, albo że ty nie powinieneś wygrać, bo powinna Mhm. wygrać ta laseczka, bo była lepsza taka i taka i taka. Ale Mhm. też bardzo, bardzo dużo komentarzy, że zasłużone, że Mhm. zapracowane, więc jakby zawsze gdzieś tam te opinie się różnią, więc na pewno spotkałem się z tymi mniej fajnymi, No to. mniej takimi, których chciałem usłyszeć, że wow, było super, ale Mhm. wydaje mi się, że to też jest potrzebne, tak? Nie można słyszeć ciągle tylko dobrego, bo zaraz się obrośnie w piórka i później mogą być z tego kłopoty, tak? Więc, Mhm. więc No więc może dobrze, że było tak wyważone, tak, to tej jakości to. oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Tak, Mhm. też wydaje mi się, że taki program, czy to telewizja, czy teatr, czy cokolwiek innego, my jesteśmy wystawieni trochę na ocenę, tak? To jest konkurs, Mhm. gdzie nas oceniają i patrząc też, czy to na jury, czy na publiczność, na cokolwiek innego, każdy przychodzi oglądać i oceniać. To jest konkurs. Mhm. Więc oczywiście, że ta ocena była, a przez to, że my wszyscy ludzie jesteśmy różni, ta ocena od każdego była również różna, więc z tym trzeba, ja po prostu poszedłem tam z tą świadomością i z tym trzeba się mierzyć cały czas. Mhm. No i jak potem się potoczyła twoja kariera? Tak, no później wyjechałem sobie na wakacje, odpocząć po programie. Miałem dużo pieniędzy, więc high Można life i w było ogóle. poszaleć. Tak, dokładnie, dokładnie. No później zacząłem pracę w Teatrze Wielkim w Łodzi. Byłem tam Mhm. pół roku. Było dosyć ciężko. Ja miałem oferty za granicą Mhm. pracy też. Miałem oferty w innych teatrach, ale idąc do Łodzi, ja jako uczeń jeszcze szkoły baletowej bardzo często pojawiałem się na takich praktykach w teatrze, gdzie po prostu w teatrach były troszkę braki, jeśli chodzi o zespół, o wypełnienie sceny, Mhm. o facetów w balecie, więc czasami po prostu oni wykorzystywali w swoich spektaklach też uczniów, więc ja się tam Okej. pojawiałem, więc ten zespół nie był mi obcy. Jakby ja szedłem do ludzi, którzy mniej więcej mnie znają, których ja mniej więcej znam, więc w mojej głowie to wydawało się trochę łatwiejsze niż wyjechanie za granicę i bycie między w ogóle całkiem obcymi, bycie między obcymi ludźmi. Więc byłem właśnie pół roku w Łodzi i było to ciężkie ze względu na to, że zespół, no to jest zespół baletowy, Mhm. baletowo-współczesny. To jest ogólnie bardzo różnorodny zespół, bardzo różnorodny jest repertuar, ale w większości powiedziałbym, że to jest zespół baletowy i ciężko było troszeczkę odnaleźć w sobie tą siłę do takiego trochę pchania się do przodu, bo cały czas troszeczkę byłem ściągany na dół, bo Aha. jestem nowy, bo jestem młody, bo jestem po szkole baletowej, bo muszę czekać w kolejce. I oczywiście są osoby, które mm, bardzo się spełniają w Łodzi i które są bardzo zadowolone z tej pracy, ale dla mnie w tamtym momencie to nie było. Ja w tamtym momencie potrzebowałem po prostu pracy, Mhm. ruchu, wyładowania energii, tak, pokazywania się na scenie, bo to jest to, co ja chcę robić, pokazywać się na scenie, pracować, wychodzić gdzieś dalej, a w Łodzi musiałbym na to bardzo długo czekać. Okej. Ja nie mówię, że tam nie było możliwości, bo możliwości było bardzo dużo, ale Mhm. kiedy te możliwości pojawiłyby się dla mnie, myślę, że dopiero za kilka lat.
Więc ja nie chciałem czekać, bo ciężko było odnaleźć w sobie taką ambicję i samozapał do pracy. I po prostu w pewnym momencie poczułem, że trochę po prostu mogę zrobić regres przez to, że tak długo Mhm. czekam, plus nie mam tej takiej takiej siły w sobie, żeby samemu Mhm. pracować, więc stwierdziłem, że okej, to jest czas na zmianę. Ja Mhm. nie mogę siedzieć w miejscu, w którym nic nie robię. Okej, Mhm. nie po to jestem młodym tancerzem roku, żeby siedzieć w kącie, tak? Czyli miałeś takie Więc wrażenie, że tam się nie rozwijasz tak, jakbyś chciał? troszeczkę jak Mhm. dla mnie, troszeczkę było tego zdecydowanie za mało. Mhm. No i pojawił się Nowy Jork. Tak. Pojawił się Nowy Jork, ale to już było z zespołem Mazowsze. Mhm. W zasadzie pojawiły się trzy stany w Stanach Zjednoczonych i Mhm. Kanada. Okej. O, okej. Właśnie tak, podczas tournée z zespołem Mazowsze, co było w zasadzie bardzo szybkie, dlatego że ja przyszedłem do zespołu i jeszcze nie miałem podpisanej umowy i ja już wiedziałem, że ja polecę do Stanów Mhm. Zjednoczonych. Okej. Okej, oni czekali troszkę na mnie, chcieli mnie włączyć w ten repertuar, więc to było dla mnie bardzo, ja po prostu poczułem się trochę doceniony, czyli coś, czego potrzebowałem. Mm, No i kurde, kto by nie chciał być w Nowym Jorku, No Waszyngtonie, pewnie. Chicago, Toronto, więc patrząc na to, że kurde, mam wybór albo siedzieć w Łodzi, albo sobie jechać do Stanów, mówię, kurde, co ja tu jeszcze robię? Więc, więc, więc tak, no jakby ogólnie samą turnę Mazowszem, oczywiście to był repertuar głównie ludowy. Mhm. Pokazywaliśmy nasz repertuar, nasz kalejdoskop barw polski. Em, Pokazywaliśmy naszą kulturę, nasze tańce, ale też było wiele innych choreografii, tak jak na przykład taniec klasyczny, była choreografia Konrada Drzewieckiego, etiuda bemol, był taniec jazzowy i współczesny w choreografii kogo? Jacka Wazelina, Mhm. więc, więc było tego bardzo dużo, ten repertuar był bardzo różnorodny, więc tutaj nawet będąc w tym zespole ludowym, oczywiście to nie jest najlepszy zespół tańca współczesnego, bo to jest zespół ludowy, a ten współczesny jest. Ta klasyka jest. Są inne style tańca? Oczywiście, że są. Więc jest ten rozwój, którego ja chcę, plus mam, im, jestem w miejscu, w które chce mnie angażować w swoje prace. Jestem w Mhm. miejscu, które we mnie wierzy, które mi ufa, że ja podołam. Więc to jest dla mnie bardzo duże spełnienie i Nowy Jork i każde inne miejsce, które odwiedziłem do tej pory z Mazowszem, było piękne. Każdy pokaz był bardzo magiczny, ale też bardzo różny. Widownia była i polska, i amerykańska, i w ogóle zagraniczna z całego świata, więc to było na pewno bardzo duże przeżycie, tańcząc na największych scenach na świecie, które na pewno zapamiętam do końca mojego życia i będę wspominać to jeszcze przez bardzo, bardzo długi czas. Ale no, tęsknię troszkę za Stanami, szczerze mówiąc. No to powiedz o tym stypendium od Joffrey Ballet School. Tak, ja No pojechałem do bo to Joffrey Ballet jest School. duże chyba osiągnięcie, prawda? Tak, tak. Mm, Pojechałem do Nowego Jorku, do Joffrey Ballet School chyba w 2024 roku Mhm. i dostałem to stypendium od Michaiła Zubkowa, Mhm. który jest też dyrektorem baletu w Śląsku, też w zespole ludowym Śląsk, od którego też dostawałem oferty pracy, ale to był konkurs też organizowany przez Fundację Michaiła Zubkowa i właśnie e, jedną z nagród, mm, jakby pierwsze miejsce, to było właśnie stypendium do Joffrey Ballet School, więc Mhm. jako forma nagrody dostałem to stypendium i pokrycie tam części kosztów tego wyjazdu.
Więc no, też ogromna wdzięczność dla pana Michała Zubkowa i też w ogóle cały ten konkurs jest piękny i też daje bardzo dużo możliwości, odbywa się co roku. I co tylko widzę, to ktoś nowy jeździ do Stanów i też są Mhm. inne stypendia. Pierwsze, drugie, trzecie miejsce dostaje jakieś stypendium do innej szkoły gdzieś na świecie. Niektórzy jeżdżą do Niemiec, niektórzy jeżdżą do Nowego Jorku, do Hiszpanii, więc jakby to jest bardzo, bardzo, bardzo duże. Bardzo bardzo duże są nagrody i to jest warto po prostu wziąć w tym udział, w tym konkursie pana Michaiła Zubkowa, bo dzięki temu możesz zwiedzać i możesz uczyć się w najlepszych szkołach na świecie, tak? Więc, więc ja mam bardzo, bardzo dużą wdzięczność do pana Michaiła Zubkowa za to stypendium. Więc tak, pojechałem do tego Nowego Jorku sam. Ciężko było troszeczkę. Aha. Zgubiłem się w ogóle na lotnisku, jak dojechać i w No. ogóle. No to tam jest Mm, ogromne lotnisko, więc się nie dziwię. Tak, 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 tak. Więc na początku pierwsze momenty w Ameryce były trochę ciężkie, trochę stres w Mhm. ogóle, co się dzieje, ale też bardzo dobrze wspominam ten czas. Oczywiście Amerykanie, kogokolwiek nie spytałem na ulicy czy na lotnisku o pomoc, każdy mi chętnie pomógł, więc no, możemy sobie wyobrazić miłego Amerykana, co pomaga gdzieś tam na ulicy i jest super miły, więc to było e, w tamtym momencie dla mnie bardzo ważne, żeby otrzymać tą pomoc, bo trochę byłem zestresowany i zgubiony, ale tak, no ogólnie hotel, w którym byłem, taka trochę bursa, taki Mhm. trochę internat, no na standardy amerykańskie można powiedzieć pięciogwiazdkowy hotel. Aha. Więc w ogóle to było super. Miałem bardzo fajnych współlokatorów w pokoju. Byłem tam przez 2 miesiące, uczęszczałem na zajęcia do szkoły, też poznałem wiele i tancerzy amerykańskich, którzy przychodzili do nas, i bardzo dobrych pedagogów. I czy to był taniec klasyczny, czy taniec jazzowy, czy współczesny, tych zajęć było naprawdę bardzo dużo, plus. mm, co też mi się bardzo podobało, czego nie ma w szkołach baletowych, były klasy przeznaczone tylko dla mężczyzn lub tylko dla dziewczyn. Okej. Czyli em, był po prostu podział, gdzieś tam po prostu w planie był podział, że okej, chłopcy idą tu, dziewczyny idą tu. I to był czas, gdy dziewczyny na przykład sobie ćwiczyły wariacje, robiły ćwiczenia na puentach. I to nie działo się w trakcie lekcji, gdzie chłopcy gdzieś tam tracili na tym, czy dziewczyny nie traciły swojego czasu na tym, jak chłopcy chcieli, nie wiem, poskakać, Mhm. pokręcić i porobić bardziej takie męskie rzeczy. Więc bardzo fajny był ten podział i co też następne zajęcia, które były dla mnie bardzo ważne, których też brakuje moim zdaniem w Polsce, na które uwielbiałem chodzić, to były zajęcia z wariacji, gdzie w Stanach Zjednoczonych każdy uczeń e, uczy się wariacji. To nie jest tak jak w Polsce, że tylko najlepsi wybrani Mhm. dostają repertuar i na tym repertuarze przygotowują wariacje, tylko w trakcie planu zajęć jest przeznaczone tam 1,5 godziny na zajęcia z wariacji. I chłopcy robią żeńskie wariacje, dziewczyny robią męskie wariacje. Po Mhm. prostu te wariacje są robione i uważam, że to jest bardzo ważne i bardzo dobre podejście, dlatego że sama technika jako technika na tańcu klasycznym oczywiście jest ważna i jest bardzo ciężka, ale jak to połączyć z tempem w wariacji, jak to połączyć z ruchem, z tą wolnością, o której mówiliśmy też, tak? Bo stać przy drążku, czy stać na środku w arabesku jak kamień jest spoko, ale wejść w arabesk i przejść w piruety już nie jest tak łatwo. I tego właśnie uczą wariacje. Tego uczy Mhm. taniec, tak? Na scenie najwięcej się uczymy. Przygotowując wariacje, najwięcej się uczymy. I mam wrażenie, że w Polsce niektórzy, będąc w szkole, w ogóle tego nie doświadczają. Oczywiście 9. klasa, każdy przygotowuje swoją wariację, ale przez te 9 lat w szkole baletowej nie każdy
jest na tyle dobry, wystarczający, żeby dostać repertuar i pojechać na konkurs, przygotować wariacje. Więc uważam, że takie zajęcia są bardzo potrzebne i bardzo, bardzo dobre, bo bardzo dużo uczą i dają bardzo duże możliwości i też bardzo dużo pokazują po prostu, tak? Nad czym trzeba pracować, co jest okej, co nie jest okej. Bo ja mogę sobie wejść na relewę i stać na środku, Mhm. jak się ustawię, przez 10 minut będę się ustawiać i w końcu złapę balans, a w wariacji masz, wiesz, nie wiem, kitri, wchodzisz, stoisz, nie ma przygotowania. I to też bardzo dużo uczy, więc uważam, że to jest tego brakuje w polskich szkołach baletowych. Mhm. Em, co jeszcze? Co jeszcze? Jeśli chodzi o nowojorską szkołę. No, na pewno ta cała taka amerykańska, amerykański vibe, otoczka, Mhm. tak, charakter, każdy super miły, w ogóle I love you i w ogóle, co szczerze mówiąc mi nie do końca się podobało, dlatego że ja jestem nauczony i też taki mam troszeczkę charakter, że Aha. ja lubię jak się trochę do roboty. Aha. Okej? Nie, że ojejku, jejku, coś tam. Może to Ja, jest ja muszę czuć. taka kwestia kulturowa, że po prostu my Polacy tak jesteśmy przyzwyczajeni, że nas tam trzeba Możliwe, tak trochę, wiesz. możliwe, ale spotkałem się też z niefajnymi sytuacjami. Aha. Mm, Mówię w aspekcie bycia miłym, Aha. dlatego że będąc w trakcie zajęć, ja nie wyobrażam sobie czegoś takiego zrobić. Mhm. Będąc w trakcie zajęć w szkole baletowej, gdy nauczyciel podaje mi kombinację i patrzy mi się prosto w oczy, ja się odwracam i wychodzę z sali, bo już mi się odechciało robić zajęcia. Mhm. I ten Okej. nauczyciel jest jak, oh, it's okay, that's okay, you can go. Aha. Więc ja Mhm. sobie czegoś takiego nie wyobrażam. Okej. I, i to bycie miłym Mhm. troszeczkę Już za daleko poszło. miałem wrażenie, że tak, tak. Nie czułem respektu do nauczyciela. W sensie, oczywiście szanowałem Mhm. wszystkich, ale nie miałem takiego. Ja trochę potrzebuję mieć coś takiego, że jak nauczyciel wchodzi, to ja mam takie, okej, trzeba już się ogarnąć, trzeba się spiąć. A tam trochę było takie, a dobra, nauczyciel wszedł i co z tego? Więc trochę jak dla mnie, Mhm. gdzie ja się Okej. wychowałem w polskiej szkole baletowej, brakowało mi takiej trochę dyscypliny, że każdy robił sobie co chciał. Nie wiem, jak to wygląda w trakcie roku szkolnego, bo to było summer intensive, Mhm. więc to były warsztaty, za które też wiele ludzi zapłaciło, więc Mhm. Może skoro inne podejście zapłaciło, było. więc No tak. wiele osób mogło robić sobie, co sobie chciało. Mhm. Tak, może inne podejście po prostu niż faktycznie w trakcie roku szkolnego, no bo nie wątpię, nie zaprzeczam, że ta szkoła ma jakiś słaby poziom. Ta szkoła jest Mhm. jedną z najlepszych prestiżowych szkół na świecie, więc musi mieć bardzo wysoki poziom, ale no nie ukrywam, że faktycznie brakowało mi takiej troszeczkę dyscypliny. Mhm. Okej. Co No, jeszcze? Co jeszcze można no właśnie, co jeszcze o może nie Nowym wiem Jorku? o Nowym Jorku, może coś cię tam jeszcze tak zaskoczyło w kontekście porównania z Y, Polską, prawda? Znaczy, przyjeżdżając do Nowego Jorku, jadąc do Ameryki, do Nowego Jorku, wyobrażałem sobie, że na ulicach będzie mnóstwo ludzi różnej nacji i faktycznie tak było, Mhm. bo było bardzo dużo ludzi, nieważne, która godzina, dzień, noc, pełne ulice, ludzie z całego świata. Też wiemy, że w Ameryce jest zlegalizowane, są pewne używki, więc te zachowania były bardzo różne, ale co mnie bardzo zaskoczyło, to, że jadąc tam troszeczkę jechałem z nastawieniem, że okej, może być niebezpiecznie, a szczerze Aha. mówiąc, to ja na ulicach Nowego Jorku czułem się bardziej bezpiecznie niż w Polsce. Mm, Bo Ameryka jest bardzo otwarta, bardzo miła, Mhm. bardzo kochająca wszystko i wszystkich, a Polska jest specyficzna pod względem
mm, wielu fobii, homofobii, tak, wielu jakichś tam poglądów i w ogóle, więc szczerze mówiąc, bezpieczniej czułem się na ulicach Ameryki niż na ulicach w Polsce. Więc i Mhm. to było zdecydowanie coś, co mnie zaskoczyło. No i oczywiście nie pomyliłem się, tak, tak jak już powiedziałem, ulice były pełne, co mnie zaskoczyło, tłumy na każdym centymetrze ulicy trzeba było po prostu się przepychać w zasadzie. Mhm. A Tak. poza tym, no to myślę, że każdemu życzę i każdemu polecam, żeby wybrał się do Ameryki, do Nowego Jorku, przeżył to, Mhm. mm, bo są zdania podzielone. Tak? Albo ktoś lubi, albo ktoś nie lubi. Myślę, że nie ma nic pomiędzy, bo Mhm. komuś może odpowiadać życie w mieście, w tym tłumie, w tym wszystkim, a ktoś może woli troszeczkę spokojniejsze okolice, troszeczkę spokojniejsze życie. Więc uważam, że to jest super przeżycie, super wycieczka, super wakacje. Tak, ja mogę jechać dzisiaj i mieszkać tam. I Mi mieszkać, się czyli, bardzo podobało. czyli Nowy Jork trochę Tak, skradł twoje serce i jesteś w tej. zdecydowanie, zdecydowanie. Tak, no ja też jestem dużą fanką Nowego Jorku, aczkolwiek no jest to miasto bardzo duże i rzeczywiście myślę, że dla takich osób, które lubią jednak taki, wiesz, vibe, że tam się dużo dzieje, Tak, że w zasadzie, no tak, mówi tak, się, miasto, tak. które nigdy nie śpi, prawda? No bo tam o której godzinie nie Dokładnie, wyjdziesz, to jest tyle samo ludzi. Ale też dużo, dokładnie, dużo dokładnie, możliwości na pewno daje, więc na pewno jeżeli ktoś tam dokładnie. znajdzie pracę i wiesz, można się tam realizować, to super, nie? Pewnie. Dobra, no to powiedz, co teraz? Jakie plany na przyszłość? Co byś chciał robić? Jak w ogóle Jakie plany na wygląda, tak, przyszłość? no właśnie chciałam jeszcze się zapytać, jak w ogóle wygląda taka kariera w tańcu współczesnym, no bo w balecie to jakby wiem, tak, no że kończysz szkołę, no potem jeździsz na jakieś audycje do teatrów i tam albo się dostaniesz, albo nie i po prostu tańczysz w teatrze, tak? A jak to wygląda w Tak, tańcu współczesnym? tak. W tańcu współczesnym, jeśli chodzi o Polskę, y, są zespoły, teatry, miejsca typowo współczesne, w których oczywiście można się spełniać i rozwijać, ale to nie jest taki sam poziom jak za granicą. I oczywiście wszystko zależy od Mhm. preferencji, wszystko zależy, co komu się podoba, kto w jaką stronę chce iść. Jak dla mnie, ja nie widzę dla siebie pracy w Polsce, jeżeli chodzi o taniec Mhm. współczesny, a taka kariera myślę, że jest bardzo burzliwa, dlatego że Mhm. w tych czasach mamy bardzo dużo freelancerów, którzy w zasadzie nie mają umowy o pracę, nie są nigdzie zatrudnieni i po prostu chodzi mi o teatry, no bo muszą zapewne mieć jakąś dodatkową pracę, bo taka oferta projektu, na który się dostają, może trafi się raz na miesiąc, a może trafi się raz na 3 miesiące. Więc na Mhm. pewno domyślam się, bo nie jestem freelancerem, ale domyślam się, że taka dodatkowa praca gdzieś tam musi być, ale wydaje mi się, że to jest gdzieś kariera w tańcu współczesnym, jeżeli chodzi o Polskę. Mhm. Takie bycie freelancerem Mhm. lub, e, lub, lub miejsce, teatr, zespół, które faktycznie robi, robi tylko i wyłącznie taniec współczesny, tak jak Rozbark czy PTT, no to są te miejsca, tak? Ale myślę, że myślę, że Polska szuka. Mhm. Polska No idzie do ale w przodu. Polsce nie mamy też takich zespołów współczesnych, prawda? Typu, nie wiem, Tak, Sasha Waltz, tak? tak, tak. Gdzie za Znaczy, granicą no to są bardzo znane zespoły, a u nas no tak ten taniec to chyba tak jak mówisz, że to na jakimś tam przy okazji, tak? Jest, się pojawi może gdzieś. tak, znaczy, jeżeli chodzi o zespoły takie typowo tańca współczesnego, no to jest Rozbark w Bytomiu, jest też PTT, Polski Teatr Tańca w Poznaniu, więc Mhm. jakby są miejsca, ale nie ma ich aż tak dużo, żeby każdy mógł znaleźć coś dla Mhm. siebie. I chyba nie są też tak Plus popularne, no nie?
Tak, tak, więc na pewno w Polsce, jeżeli chodzi o taniec współczesny, jest dużo ciężej. Mhm. Jest bardzo ciężko znaleźć pracę, jeżeli chodzi o taniec współczesny. Taką, nie chodzi mi o teatr jakiś, w którym jest klasyka i współczesne. Mówię o Mhm. zespole typowo tylko współczesnym. Jest bardzo, bardzo ciężko i wydaje mi Mhm. się, że w większości, jak nie ogólnie, to są freelancerzy, czyli osoby, które nie są nigdzie zatrudnione w żadnym teatrze na umowę, tylko po prostu wykonują umowę zlecenie i są to po prostu jednorazowe projekty, jakieś festiwale, spotkania, tego typu rzeczy. A jeżeli chodzi o pracę za granicą, no to tutaj już oferta jest nieskończona, tak? Mhm. Możemy spojrzeć na, nie wiem, sąsiednie Niemcy, gdzie tam, wow, no, teatrów jest mnóstwo, zespołów typowo klasycznych czy typowo współczesnych. Jakby świat jest ogromny, w każdym miejscu każdy może znaleźć coś dla siebie, ale na pewno jeżeli chodzi o taniec współczesny, no to Polska troszeczkę cierpi. Mhm. No dobra, to wróćmy do tego pytania właśnie o twoje plany teraz na przyszłość. Co byś chciał robić? Jeśli chodzi o mnie i o moją przyszłość, sam nie wiem. Zobaczymy, co życie przyniesie. I Mhm. jakby moje plany oczywiście są to jakieś gdzieś tam topowe zespoły tańca współczesnego, takie jak Batrzewa, NTT czy Ballet DT, Ballet ABC. Em, ale to jest bardzo długa droga, bardzo ciężka droga. E, Kiedyś usłyszałem coś takiego podczas rozmowy z jedną nauczycielką Gagi, czyli stylu tańca, Mhm. który tańczy się w Batrzewa Dance Company, czyli jednym z moich ulubionych, plus jednym z najlepszych zespołów tańca współczesnego na świecie. Jedna nauczycielka z tego zespołu powiedziała, że dostać się do Batrzewy z dnia na dzień to jest jakbyś został Lady Gagą z dnia na dzień. Aha. W naszym środowisku tanecznym, w naszym środowisku tańca współczesnego, tak to trochę wygląda. Więc Mhm. to jest bardzo ciężka i długa droga. I też nie nakładam na siebie żadnej presji. Też patrząc na takie trochę prywatne sprawy, ja nie mogę sobie aktualnie pozwolić na to, żeby wyjechać za granicę do Mhm. pracy. Mimo tego, że te oferty są i one w zasadzie w sumie to czekają na mnie, aż ja będę w stanie wyjechać, ale aktualnie nie mogę sobie na to pozwolić. I jeśli chodzi o moje plany, no to wiadomo, że gdzieś tam w moim sercu jest ta Baczewa i cały czas gdzieś tam próbuję się do niej zbliżyć, tak jak właśnie teraz, dosłownie wczoraj skończyłem warsztaty em, organizowane przez Baczewę, tak, czyli przez ten zespół Gaga Lab, Mhm. które były właśnie we Włoszech, w Orsolinie i cały czas gdzieś próbuję się zbliżyć do tego stylu tańca, do tego ruchu, bo oglądając to, robiąc gdzieś tą gagę, ten styl tańca, tą formę ruchową, bardzo czuję się spełniony, wolny, to bardzo ze mną rezonuje, to jest coś, co jak ja oglądam, to mam takie wow, jakby ja chcę to robić, ja chcę być na tej scenie i zrobić to samo. Więc cały czas gdzieś tam staram się zbliżyć do tego, gdzieś tam manifestuję i w ogóle też dostałem teraz stypendium właśnie od Batrzewa Mhm. Dance Company na te warsztaty. Więc to jest też dla mnie duży znak, że idę w dobrym kierunku, bo te warsztaty organizowane są chyba w 4 czy w 5 krajach. Nie pamiętam dokładnie, nie chcę skłamać. W 4 czy w 5 krajach i na każdy kraj chyba jest przydział 100 osób na, Mhm. na warsztaty. Mhm. I z tych 100 osób w każdym kraju są wybierane tylko 2 osoby, które mogą dostać stypendium. I ja jestem jedną z tych osób, więc to jest bardzo duże wyróżnienie, że spośród nie wiem jakiej liczby uczestników, zmniejszono ją Mhm. do 100, które się dostało na warsztaty, bo to nie jest tak, że płacę i jadę. Nie, trzeba się dostać Mhm. na te warsztaty. Mhm.
więc się dostałem na warsztaty, plus jeszcze dostałem bardzo duże wyróżnienie w postaci stypendium, więc to jest dla mnie taki znak, że okej, może to jest ta droga, że może to jest dobry wybór, może idę w dobrym kierunku i gdzieś tam na pewno będę próbować w przyszłych latach gdzieś tam dostać się do Baczewy, próbować, pracować, jeździć na warsztaty do nich i ogólnie też się rozwijać, bo myślę, że Baczewa to jest bardzo duża indywidualność. Mam wrażenie, że mm, mm, może nie wszystkie zespoły współczesne, głównie klasyczne i niektóre współczesne mają gdzieś swoje schematy, swoje ramy i Mhm. szukają ludzi, które po prostu wpasują się w to. A Baczewa jest bardzo indywidualna. Mam wrażenie, że oni szukają nowości, Mhm. zaskoczenia, szukają czegoś zupełnie innego, zupełnie nowego. Oczywiście mają swoje ramy, zasady, estetykę, której szukają, ale jak wszędzie musisz być sobą, tak? Mhm. Nie możesz tylko kopiować, tak? Oczywiście sam Ohad Naharin mówił mi 2 dni temu, że najwięcej się uczysz, jak po prostu kopiujesz innych ludzi. Mhm. Więc oczywiście trzeba gdzieś tam zrozumieć ten styl ruchowy i w ogóle to, co oni robią, i zastanowić się, czy to jest to, co mi się podoba, czy moje ciało jest zgodne z tym, co ja robię, ale z drugiej strony uważam naprawdę, że oni szukają indywidualności. Jedna osoba jest, u nich w zespole jest bardziej klasyczna i też po zespole baletowym. Druga jest po drugim najlepszym zespole tańca współczesnego. Trzecia osoba jest w ogóle, jeszcze w ogóle zupełnie w drugą stronę wykręcona. Więc to miejsce jest. No, ja po prostu chcę tam być. To To, miejsce, to miejsce jest bardzo, bardzo szerokie, bardzo aha. szerokie. Trzymam Więc kciuki, żebyś tam był na pewno. dziękuję. No słuchaj, Sebastian, rozgadaliśmy się. Bardzo, bardzo dobrze mi się z Tobą rozmawia. Myślę, że Mi jeszcze również. dużo wątków moglibyśmy poruszyć. A powiedz, kim jest Sebastian nie jako tancerz, tylko taki chłopak po prostu? Okej. Tak na zakończenie. Ciekawe pytanie bardzo. Kim jest Sebastian nie jako tancerz? E, Czy to się w ogóle da oddzielić, bo może po prostu to jest jakaś taka Twoja tożsamość już właśnie. Nie, myślę, niemożliwa że do... nie. Myślę, że troszeczkę jest różnica, ale Sebastian nie tancerz myślę, że jest kimś bardzo zwariowanym, bardzo szalonym, z ADHD, Okej. um, ale też bardzo wrażliwym, Mhm. bardzo wrażliwym, ale silnym psychicznie. Kimś, kto szuka cały czas i nie mówię o tańcu. Szuka siebie, szuka emocji, rozwija się, em, jest kimś kolorowym, takim Mhm. ogólnie rzecz biorąc, otwartym, kolorowym, tak. Mhm. Okej, no No na to... pewno, na pewno zwariowanym. Ale na Aha. przykład też bardzo, bardzo, bardzo wiele razy słyszałem, że jak już ktoś mnie poznał, tak, już się z kimś zapoznałem, zbliżyłem, to bardzo często słyszę, że Boże, na początku to ja się ciebie bałam i myślałam, że jesteś mega chamski, a okazuje się, że jesteś taki śmieszny i zwariowany. Aha. Więc Sebastian, nie tancerz, jest na pewno bardzo zwariowany. Aha. Czego ci życzyć na przyszłość teraz? Co byś chciał w najbliższej Czego przyszłości mi osiągnąć? życzyć? To, czego bym chciał? Na pewno dużo opalenizny z Albanii przywieźć do Polski. No to myślę, że już A, pracujesz nad tym. tak, ale tak zawodowo, no to na pewno takiego spełnienia, odnalezienia siebie i wymarzonej Baczewy. Mhm. Czyli tej Warszawy ci na pewno trzymam kciuki i tego ci życzymy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Myślę, że była bardzo, bardzo Dziękuję Ci ciekawa bardzo. i inspirująca. Dzięki, do Dziękuję Ci zobaczenia. bardzo. Dzięki.